Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś jesteśmy w Karpaczu, przy jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Dolnego Śląska, świątyni Wank. To właśnie stąd zaczynamy naszą zimową wędrówkę na Śnieżkę. Będziemy szli niebieskim szlakiem, który prowadzi przez kilka ciekawych miejsc, w tym piękne punkty widokowe, a na końcu będzie czekało nas wymagające strome podejście na Śnieżkę. Chodźcie z nami i zobaczcie, jakie dziś panują warunki na Śnieżce. Zaczynajmy! Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów. Zimą surowa, nieprzewidywalna i magiczna. Startujemy z Karpacza, mijając świątynię Wank i ruszamy niebieskim szlakiem. Jakie warunki czekają na górze? Czy dotrzemy na szczyt? Zaraz się przekonacie. Świątynia Wank to jeden z najbardziej unikatowych zabytków w Polsce. Powstała w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku, a w XIX wieku została przeniesiona tutaj, do Karpacza. To przykład nordyckiej architektury sakralnej wykonanej bez użycia gwoździ. Choć sam kościół nie ma nic wspólnego ze Śnieżką, dla wielu turystów jest punktem startowym na szlak. My też stąd ruszamy, kierując się niebieskim szlakiem. Świątynia Wank to nie tylko zabytek, ale i architektoniczna perełka. Jeden z nielicznych na świecie przykładów drewnianej sztuki wikingów zachowanych do dziś. Co ciekawe, została zbudowana z sosny norweskiej, której żywica sprawia, że drewno jest wyjątkowo odporne na upływ czasu. W środku znajdują się rzeźbione portale, smocze głowy na dachu i charakterystyczne nordyckie zdobienia. Pierwotnie miała stanąć w Berlinie, ale finalnie trafiła tutaj, w Karkonosze, gdzie od ponad 180 lat wpisuje się w krajobraz gór. Dziś to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w całej Polsce i nasze miejsce startu na szlak. Słyszysz te ptaszki? Cudownie. Wspaniale. Jeszcze słoneczko nam tak pięknie przypala twarz. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że właśnie jak się wchodzi w góry, to nie trzeba się śpieszyć, nie trzeba iść na czas, trzeba czerpać naturę, bo to jest właśnie najpiękniejsze to, co nam daje. Nie tylko wyniki sportowe, ale też i znowu nie ma nikogo. I to ciepełko. Można by powiedzieć picobello, ale nie za bardzo lubię to wyrażenie. Po prostu powiedzmy, że jest pięknie. Piękna cisza. I dlatego nie wolno latać dronem. Słyszysz ptaszki? No popatrz. Wystraszyłby się bidula, a tak nam śpiewa. Pięknie. Super. Ścieżka pokryta śniegiem skrzypi pod butami, a zimowe słońce przebija się przez zmrożone gałęzie drzew. Każdy zakręt odsłania nowy krajobraz. Ośnieżone lasy, zamarznięte strumienie, lodowe rzeźby stworzone przez naturę. To moment, w którym można poczuć prawdziwy spokój gór. Cisza jest głębsza, powietrze ostrzejsze, a każdy krok przybliża nas do celu. Szlak niebieski, którym idziemy, to jedna z popularniejszych tras prowadzących na Śnieżkę. Początkowy odcinek jest dość łagodny, ale warto pamiętać, że zimą warunki mogą się tu szybko zmieniać. Już teraz widać pierwsze ślady lodu na ścieżce, dlatego dobre buty i raczki to podstawa. Ciekawostką jest, że ta trasa była kiedyś częścią szlaku przemytniczego, którym przenoszono towary między Polską a Czechami. Stary tarpan, czy Co, co to? łańcuchy ma? Nie, nie ma. Serio? Nie miał nic. Co? No zobacz. Mili Państwo, dziś ze mną jest Tomasz, który jest wybitnym sportowcem, biegaczem, także będzie trochę mnie popędzać do góry, ale jedno, co najważniejsze, ma ze sobą chusteczki. Słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, w góry nie zapomnijcie zimą chusteczek. Bardzo się przydają. Pewnie gdzieś też mam w plecaku, ale warto je schować w punkcie widokowym, żeby łatwo do nich sięgnąć. Dostęp musi być. Tak jest. Szczególnie gdy macie zatoki troszkę zablokowane. Dzisiaj popatrz, Karkonoski Park Narodowy i popatrz, podłoże samo. No. I to podłoże, zobacz jak już pięknie wygląda. Nie ma super obfitego śniegu. Nie są te drzewa jakoś bardzo pokryte śniegiem,
ale to co zostaje robi taki kurczę Robi robotę. mega no, niepowtarzalny klimat. I super, że jesteśmy na dole i w ogóle jest taki stan, zastany. Ale jest, patrz, przymrożone mocno. Jest, no. Jest oblodzone, no. Te drzewa, no coś pięknego. Zarąbisty widok, no. To. Jeszcze to słońce się tak przebija. No, O, wow. Chciałbym tylko powiedzieć, że na przykład wejście na Śnieżkę z plecakiem, tak jak operator wchodzi, wcale nie jest takie hop-siup. Może No. to się wydawać, ale wielki szacun dla Sławka operatora. My mamy plecaki wcale nie za lekkie, nie? no z 15 kilo będzie. No, ja już nauczony poprzednimi doświadczeniami trochę sobie odchudziłem plecak, ale jednak wiesz, no powerbanka trzeba wziąć, nie? No tak. No bo no nie daj Boże coś się wydarzy. Na jakąś herbatkę trzeba wziąć. Tak. Co prawda moja została w samochodzie, także zapomniałem. No ale okej, no w razie co? Kalesonki, raczki trzeba mieć, Tak. coś na O. przegryzkę, batoniki energetyczne, latareczka, Tak. jedna, druga jakby się wyczerpała. Małą apteczkę. No. I wszystko waży. A w ogóle zobacz, teraz w tych czasach nikt nie chodzi z mapą. Ha, kto chodzi z mapą? O, No a bardzo mało chyba, że ludzi. trzeba mieć mapę załadowaną w telefonie, no ale na przykład jak się telefon rozładuje, powerbank ci się rozładuje, to Tak. już mówimy o ekstremalnym przypadku, ale kto wie? Dotarliśmy do Polany Bronka Czecha. Miejsce nazwane na cześć wybitnego narciarza i olimpijczyka, który był również ratownikiem górskim. To pierwszy punkt widokowy na trasie, skąd można podziwiać panoramę Karkonoszy. Zimą wygląda to jeszcze bardziej magicznie. Drzewa oblepione śniegiem, a w dolinie często widać morze chmur. Jeśli macie szczęście, możecie zobaczyć z tego miejsca Śnieżkę w pełnej okazałości. Jeżeli ktoś z Was nie wie, czy wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego jest płatny, otóż tak, trzeba zapłacić 10 zł za bilet normalny. Bilet ulgowy kosztuje oczywiście połowę mniej. Także wspierajmy Karkonoski Park Narodowy. Patrz, śnieg się topi. Słońce, słoneczko No, robi robotę. Polana. Polana. 1067 metrów nad poziomem morza i godzinę 30 mamy do schroniska Dom Śląski. W naszym tempie jakieś 3 godziny. Damy radę. Zmęczyłeś się? Nie. Powiedz do sportowca, czy się zmęczył. Nie? Nie. Nie no, idziemy wolnym tempem. Bardzo przyjemnie. Piękna pogoda. Słuchaj, ja chyba akurat jak byłem 4 lata temu na Śnieżce, bo 2 lata temu nie pamiętam, widziałem starszą kobietę otyłą, która wchodziła. I w ogóle nie uważam, żeby to był, znaczy no nie zimą oczywiście, ale nie uważam, żeby to był jakiś problem. Jeżeli ktoś chce tu wejść, to wejdzie. wydaje mi się, że wcześniej rano jak wystartuje, Na to spokojnie spokojnie sobie da radę. może wejść, nie? Tu widać, że tu już ktoś wchodził albo schodził z raczkami. Zakładasz? Nie, jeszcze się wstrzymuję. Jeszcze chwilkę wytrzymam. Jeszcze nie Ale ma. kwestia czasu. Tak, myślę, że trzeba będzie założyć. Tak, tak. Dokładnie. Tam to w ogóle pięknie wygląda. Fajnie się płatki śniegu mienią w słońcu. No, super. W ogóle to słońce, które tutaj się przebija, mi się naprawdę bardzo podoba. A tu będzie nam chłodniej, bo nie ma słońca. Tak, ale zobacz w ogóle te kamienie, jak one przez ile lat tutaj leżą, no nie? Jeszcze są tak pięknie obsypane śniegiem. No, ale Czekaj, jak my pójdziemy, zobacz. szlak To zamknięty. jest ta trasa, którą Ci pokazywałem, że pójdziemy. No. Tu? I ona jest wyłączona z ruchu. No, O, trochę niedobrze. no to nadrobimy troszeczkę. Cofniemy się. Trochę niedobrze.
No pewnie są lawiny, bo widać, patrz jak tam jest w ogóle zaśnieżone. No dużo jest. Jest, nie? Faktycznie, uwaga, lawiny. Lepiej nie ryzykować. No, ale to jest trasa, którą myślałem, że przejdziemy. Trudno, jednak idziemy przez domek myśliwski. Siła wyższa. Czyściutka, nie? Fajnie, taka To w krystaliczna. ogóle, zobacz jak pięknie wygląda. Tak, tak. Te dwie skałki tutaj. Świetnie. Mega widok, no. Ale to nawet, wiesz co, fajnie, że pójdziemy nową trasą. No trudno. Jakoś przeżyjemy. Damy radę. Ej, to jest w ogóle mega ciekawe. W Karkonoszach od dawna prowadzona była działalność poszukiwaczy korzeni i zbieraczy roślin leczniczych. I potem te medykamenty zostały sprzedawane na Śląsk i za granicę. Pragi, Krakowa, Wiednia, Moskwy, Londynu. Prawie przez 2 wieki Karpat żył i rozwijał się dzięki temu cechowi. No to weź sobie wyobraź. Czyli jednak korzenie leczą. Rośliny leczą. No tak. Oni tworzyli z tego medykamenty i sprzedawali. I ludzie jakoś żyli. Tak. No, No. no właśnie. Zalążki. Niech każdy się nad tym zastanowi. Zobacz, jaka tu jest w ogóle techniczna karta użytkowa. Są pokazane zwierzęta i są pokazane... Odbicia ich śladów. Tak, odbicia śladów. No. Super i w ogóle ta tabliczka się, I popatrz, opisy z tyłu. odwraca. Rudy ogon, ruda kita za drzewami gdzieś pomyka. Nie zapada w sen zimowy, często chodzi więc na łowy. Kto? Lis. A tu mamy ślady. Bardzo fajnie to zrobione jest. Resztę tabliczek będziecie musieli sobie przeczytać sami, jeżeli tu się wybierzecie, ale w zasadzie pierwszy raz to widzę. Ciekawe, nie? Tak, bardzo ciekawe. Okazane tak dla dzieci super zrobione. Ogólnie dla wszystkich, ale No, muflona to dzisiaj na pewno nie widzieliśmy. no nie. Dzika śladów też jeszcze nie. Dzika oby nie. No, Dzika i rysia byśmy nie zobaczyli, ale muflona nie, no wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Wygląda pięknie, nie? no nie, no robi robotę widoku, naprawdę. Nie no, kurczę, super. Ciekawe ile jest przewyższenia, nie? Ile tam jest? No, ciężko powiedzieć, ale to już ten, widzisz, te, jak to mówią, piętno alpejskie. Tak, to jest piętno alpejskie już, tak. Wspiąłbyś się? Nie no, co ty. Jeżeli nie widzieliście naszego ostatniego odcinka z Gór Stołowych, które znajdują się tu, to zapraszam do sprawdzenia, bo my aktualnie znajdujemy się tu. No może człowiek odpocząć. Tak. Zmęczy się fizycznie, ale odpocznie psychicznie. Tak, tak, tak. Tam po lewej jest lej No, z lód. lodem. Tak. Drugi jest i zobacz sobie tam, gdzie ten lej się kończy, No, to idź po grzbiecie tego, co idzie na dół. I tam teraz, kurczę, akurat, pojawił się znowu ten czerwony kolor. Na samym grzbiecie idź. I tam albo ludzie teraz mają odpoczynek, albo ktoś tam jest, bo to się rusza. powiem Ci, dojdziemy tutaj Czyli- do tego połąku, będę lepiej widział. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, ludzie wchodzą tamtędy. To powiem Ci, bardzo odważni. Czy na przykład na desce snowboardowej dałoby radę stamtąd zjechać do samego dołu? Musiałbym stanąć na górze i zobaczyć. Jakby więcej śniegu było, żebyś nie zahaczył o jakąś skałę, to myślę, że na spokojnie. No lawinka mogłaby pójść też, nie? Lawinka i zależy też jakie nachylenie, nie? Tak. No to też, no stromo trochę jest, kurczę. Ale przestrzeń. Te paliki to chyba pokazują, ile jest śniegu. Jak przysypie. To przy okazji szlak oznaczony. Tak, no żeby szlak... Ale to widok jest przepiękny, nie? No, robi wrażenie. Tak No, spoko. Przestrzeń, taka niesamowite. przestrzeń, że oczami ciężko złapać wszystko. Tak. Za nami zostaje las, a przed nami rozciąga się potężna zimowa panorama Karkonoszy. Pokryte śniegiem zbocza schodzą gwałtownie w dół, a na horyzoncie rysują się kolejne szczyty. W takich chwilach góry pokazują swoją monumentalność. Są dzikie, potężne i niezmiennie fascynujące. Dotarliśmy do schroniska Samotnia, jednego z najbardziej malowniczych i kultowych miejsc w całych Karkonoszach. Położone nad małym stawem, otoczone skalistymi zboczami, wygląda jak wyjęte z górskiej pocztówki. Jest to jedno z najstarszych schronisk w Polsce. Jego historia sięga XVII wieku, kiedy stała tu pierwsza górska strażnica. Samotnia to nie tylko schronisko, ale też symbol karkonoskiej turystyki. To miejsce od zawsze przyciągało wędrowców swoim klimatem, pyszną herbatą i niezapomnianym widokiem na zamarznięty staw.
Jest jedzenie, kawa, herbata, gorące napoje. Wszystko. W środku ludzie obiady jedzą. Dawaj. Albo tak? Jemy żurek? Żeby teraz coś zjeść delikatnie. No to dobra, to ja wezmę. To jeszcze 3 żureczki. Proszę bardzo. Wspaniale. Super, jeszcze z żurkiem. Nigdy nie miałem takiego przystanku, że zjadłem sobie żurek przed wejściem. Nie, dobrze. Dopiero po. Warto się tutaj zatrzymać na chwilę odpoczynku, zwłaszcza zimą, kiedy krajobraz wokół jest pokryty śniegiem i lodem, a tafla jeziora zamarza, tworząc niesamowity widok. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Karkonoszach, Samotnia to punkt obowiązkowy, ale my idziemy dalej. Śnieżka czeka. Super, w końcu taka minimalna walka, nie? Tak. Ale wiesz co, nie pamiętam, czy po śniegu wchodziłem tym szlakiem. Ale raków nie trzeba na razie. Na razie To jest jeszcze plus. nie. Proszę Państwa, i oto wspaniała chwila, kiedy na szlaku możemy się napić ciepłej herbatki. Herbatki. I pamiętajcie, żeby w górę nie chodzić samemu, bo jak zapomni się termosu, to zawsze jest drugi ktoś, kto ma ciepłą herbatkę. Panie Tomaszu, Dziękuję. na zdrowie. Przyznaj, że herbatka smakuje wybornie w górach. Oj, przy tej ciszy i słoneczku. Ale temperaturę straciła. Perfetto. Perfetto. Także na zdrowie. Słuchajcie, no trzeba wybierać dobre dni. Tfu, tfu, nam się takie ostatnio przytrafiły, więc nie chwal dnia przed zachodem słońca. Jeszcze nie wiadomo, co będzie. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że wchodziliśmy na Śnieżkę i nagle zmieniła się pogoda. I co? Na szczęście mieliśmy poncho, a raczej poncza, założyliśmy i mogliśmy spokojnie zejść na dół. Bez poncza byłoby ciężko. Także pamiętajcie, coś Wam powiem. Wiecie, co jest prawdziwym diamentem? Nie same diamenty w sobie, złoto i pieniądze. Prawdziwym diamentem jest to, jak człowiek przygląda się, jak leży przymarznięty śnieg i promienie słońca odbijają się od tego śniegu. I to wtedy daje taką wolność umysłu. Kto się ze mną zgodzi, a kto się ze mną nie zgodzi. I to, co było wcześniej. Proszę, zobaczcie, jak pan Tomasz czerpie słońca. Ale będziesz naładowany energii. Myślę, że zrobisz lepsze czasy w swoich maratonach. Oby. Ale chill niesamowity. Za mną wyciąg, a jeszcze niżej Karpacz. Z góry można dostrzec przeogromny hotel pana G. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma sił, żeby wchodzić, to tym wyciągiem latem można wjechać do tego miejsca i spokojnym krokiem wejść na szczyt. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Ja kilka lat temu, jak tutaj coś robiłem, to akurat wjeżdżałem tym wyciągiem. Przejażdżka jest niesamowita. Przyznam szczerze, chyba jest to wyciąg krzesełkowy, już nie pamiętam, czy to są chyba pojedyncze krzesełka. Także śpieszcie się, póki możecie, bo przeżycie jest niezapomniane. Zobacz, ludzie wchodzą o tych kijkach, nie? No. I wydaje mi się, że w tym śniegu to nawet nie najgorzej by było sobie iść o kijku, nie? Na pewno dużo wspomoże. No jednak Nie przeszkodziłby. O. po śniegu nie idzie się jakoś tak super No. łatwo, nie? No nie. Jest uciążliwy to jest. Weźmiesz? No. O, dziękuję. I wiecie, po co właśnie wchodzi się na góry z kimś, a nie samemu? Po to, żeby właśnie ta druga osoba pomagała tej pierwszej. Proszę, wyciągnij, tak, wyciągnij mi coś z plecaka, podaj z plecaka. To nie jest dlatego, że my lubimy spędzać czas razem. Nie. Nie. Ty pomagasz mi, ja pomagam tobie. Tak jest. Ot, złota myśl dzisiejszego wyjazdu. Tak, teamwork przede wszystkim. Teamwork. Ja to w ogóle, wiesz, czuję, że trochę schudłem już od to tego dobrze, wejścia. Spodnie mi też cały czas lecą spodnie. Tyle kalorii dzisiaj spalonych, No to dobrze. mimo że żurek i kawka. Będzie trzeba, Panie. trzeba nadrobić kalorie. Tak, coś trzeba będzie zjeść na górze. Tak, dokładnie. Można by powiedzieć,
Każdy swój Mount Everest ma. Tak. Dziś naszym Mount Everestem jest Śnieżka. Ale to nie znaczy, że wcale nie jest, że jest tak bardzo łatwo, nie? Nie, jest wymagająco. Przyznaj, no Jest. jesteś trochę usportowiony i niby, kurczę, wiesz, nic takiego. Co prawda starsi ludzie też tu wchodzą, ale ten Przejść śnieg swoje tutaj, trzeba. tak, ten śnieg tutaj też robi robotę. Nóżki trochę czuć. No, Czuć No łydeczki, czuć łydeczki. Opuściliśmy osłonę lasu i wchodzimy na równię pod Śnieżką. To płaski odcinek szlaku, ale jednocześnie najbardziej wystawiony na działanie wiatru. Śnieg często tutaj nawiewa, tworząc zaspy, a czasem nawet odsłaniając zamarzniętą ziemię. To jest jeden z tych momentów, gdzie czuć, że jesteśmy naprawdę wysoko w górach. Odtąd Śnieżka zaczyna dominować nad krajobrazem. Dotarliśmy do Domu Śląskiego. To ostatnie schronisko na naszej trasie i świetne miejsce na krótką regenerację przed finałowym podejściem. Znajdujemy się na wysokości 1400 metrów, co oznacza, że do szczytu zostało nam około 200 metrów przewyższenia. Może nie brzmi to imponująco, ale uwierzcie, zimą te ostatnie metry potrafią być prawdziwym wyzwaniem. Jak widać, szlak jest zamknięty. Musimy wejść stromizną. No i co? Atakujemy. Nie ma żartów. Lecimy. Jesteśmy pozytywnie nakręceni. Wszystko, co mieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy przed chwilą. Oczywiście z przymrużeniem oka. Idziemy. Fajnie, że nawet jednak jest trochę osób, ale dużo osób wjeżdżało wyciągiem. Po co to robić? Dla satysfakcji. Myślę, że najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że człowiek pokonuje jakieś własne słabości, mierzy się z tymi drobnymi problemami. Może ktoś nie ćwiczył długo i wchodzi i tutaj się sprawdza i wie, że ciężko wejść, ale jednak wchodzi i mu się udaje. I to jest właśnie ta satysfakcja, o której powiedział Tomek. Może ktoś uprawia sport, chce poprawić wyniki i też jest z siebie dumny, że poprawił wynik. Także róbcie to dla własnej satysfakcji, bo warto. Szczyt prawie zdobyty. 2 rodziców z 3 małych dzieci bez raków. I właśnie walczą ze śliskim, obloconym zejściem. No. To tyle. Serio. Tyle się mówi o tych raczkach, nie? No. 40 zł. Stary, dziecko spadnie, uderzy głową, koniec. Takie to trudne? Ostatnie metry. Śnieg pod stopami, zimny wiatr na twarzy, oddech przyspieszony, ale krok wciąż pewny. To moment, w którym nie liczy się już odległość, ale determinacja. Góry uczą pokory. Nie pytają, kim jesteś, co masz, jakie masz plany. Sprawdzają tylko jedno. Czy masz siłę, by dalej iść? Każdy szczyt jest inny, ale droga zawsze wygląda podobnie. Jest trud, są chwile zwątpienia, ale potem, gdy docierasz na górę, nagle wszystko nabiera sensu.
To uczucie, kiedy patrzysz w dół i widzisz całą trasę, którą pokonałeś, to jest nagroda. Bo w życiu i górach nie chodzi tylko o to, żeby wejść na szczyt. Chodzi o to, kim się stajesz, kiedy tam docierasz. O, będziemy mieli śnieżek. No. I chmury. I powiem Ci, że bardzo dobrze. To już nie chodzi o to, że pogoda zmienną jest, ale mamy przekrój każdej pogody. Tak, słońce. Żeby Od tylko, słoneczka, po chmury żeby i po deszcz nie śnieg. padał. Można zobaczyć wnętrze, jak wygląda. No ale to by było kapitalne miejsce na restaurację. No, tu fajnie już, nie? O, Śnieg już idą. pruszy, No, już mgiełka idzie. się robi. Tak. Super. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Cieszę się, że mogliśmy tę przygodę przeżyć razem. Razem z Tomkiem. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Świetna wyprawa. Mam nadzieję, Dokładnie. że jeszcze jakąś zrobimy. Jeszcze trwa. No na Kilimandżaru na pewno. Tak, No i coś jeszcze czekaj, w zrobimy. planie mam jeszcze tam K2 w tygodniu, wiesz? No, ale tak będzie wolne, tak żebyśmy tylko Tak. No, dolecieli przelotem. helikopterem i przelotem. zdobyli szczyt. Dobrze. Także co? See you later, Pozdrawiamy. alligator.